I cyk, stanęło się, czterocyfrówka. 11 grudnia ubiegłego roku zdobyłem długo oczekiwany 1000 level i po streamie odebrałem też puchar, który leży sobie w domku w Karlin. Witam serdecznie, było trochę przerwy, ale jak nie nagrywałem na siłę, to Vena wróciła i w międzyczasie trochę scenek się nazbierało, co oznacza nową serię. Zdecydowana większość z Was była na tak, więc warto czasem uraczyć wiernych widzów jakimś odcineczkiem. To będzie taki tibijski vlog, w którym będę realizował cele, które przedstawiłem na grudniowym podsumowaniu. Jednym z tych celów było skillowanie Sworda do 130 i przewaga Waszych głosów również była za tym, żeby aktualnie na to wydawać kasę w grze. No więc sprzedałem trochę rzeczy przed świątecznym dublem, z samych kosztowności wpadło ponad 40 kk i kupiłem sobie w celestiańskim sklepie 10 weaponów do skillowania, co kosztowało 75 kk. Event trwał 5 dni, więc z założenia spalałem 2 swordy dziennie i pierwszy skill wpadł jeszcze pierwszego dnia, bo niewiele procent brakowało. I wieczorem ostatniego dnia eventu dopalały się resztki ostatniego weapona i wyszło na to, że zostało mi 33,5% do następnego skilla, także około 70% łącznie się wbiła za te 75 kk. Ostatnio w ogóle dobił mi się ten skill z lojalką, bo też dzięki Waszym rejestracjom z Reflinka i naszemu aktywnemu patchu wpadło mi już 45% loja, także szacun dla Was. Reflink cały czas aktywny, gdyby ktoś chciał wrócić do gry. Na dublu, czyli jeszcze w grudniu, wbiłem 1010 level i w sumie jak widzicie po statystykach expa, to w styczniu mocno stanąłem w miejscu. Wcześniej widać, że zależało mi, żeby dobić 1k, a pierwszy miesiąc tego roku poświęciłem na dobijanie bossów Archfoe, których dużo prostych mi tu brakowało. Tutaj widzicie stan z 3 stycznia, gdzie mój boss bonus wynosił 193%, więc postanowiłem, że pora zacząć pracować nad 200. Teraz dla porównania stan z 25 stycznia, czyli podobijane hajsy poza Ice Portalem, 2 mini Vengoty, Unwelcoma chyba sobie zostawię jak będzie zboostowany, żeby nie robić specjalnie całej rundki 7 razy oraz 3 Grave'y. No i najbardziej aktualny stan, czyli z dzisiaj, dobite kolejne 2 Grave'y, tego Needron chyba też poczekam aż zboostują, a w tym czasie porobię inne bossy. Z Brainheadem też spokój, tak samo 2 z 3 na Truazurach. Ze smoków punkty dopiero za rok wlecą, przypominam, że event First Dragon trwa do 12 stycznia. I zobaczmy jak zmienił się boss bonus przez ten miesiąc. Wychodzi na to, że wpadły 4%, co oczywiście cieszy, ale podobijałem najłatwiejsze możliwe rzeczy. Także zobaczymy, czy do następnego odcinka wpadnie jakiś kolejny. Do 200% bonusu niezbędne będą też bossy kultów, lipkowe czy feru i chyba od kultów zacznę, jak zbierze się na to ekipa, ale może być też tak, że jednak teraz bardziej po expie. Zobaczymy w następnym odcinku, jak to się ułoży. Ogólnie te 200%, może 201 bonusu to jest maks, jaki chcę na razie wbić, a czemu nie więcej, to powiem przy okazji screena miesiąca, jaki wybrałem na ten odcinek. A z rzadkich nemezisów wpadły mi 2 kolejne bossy bank robbery. Orestisa niestety nadal nie mam żadnego, wazę udało mi się zbić tylko Noobharkiem i chyba tylko Blackiem będę teraz klikał wazy od tej pory. A na MS-ie wbiły mi się też kolejne brakujące nemezisy, w tym Mahateb, za co wielkie podziękowania dla ekipy bossowej. Mam tu spory bonusik jak na taki low level, więc może w końcu dobiję tu 250 i zacznę sobie robić jakąś podstawkę tą postacią. Natomiast rycerzem z tej podstawki zrezygnowałem, po prostu mam teraz taką zasadę, że nie biję bossów, których nie ustawiam na slocie i staram się też ich nie przepinać nawet za 100k poza finałem feru, dlatego że mam stały team na bossy i nasza aktualna rotacja to Magma, Despor i Monster. Z Braina zrezygnowaliśmy na rzecz zrobienia w końcu dostępu na Monstera, ale po odblokowaniu Monstera nie wykluczam powrotu na Braina, bo dało on trochę zarobić i dosyć często coś wypadało. Do tego zaczynam też zabawę z Hatredem, którego na razie tylko po huncie zbijałem i krótki poradniczek z niego także wleci. No i jako, że mowa o Hatredzie, to w końcu zacząłem robić bostiarkę na Rotenach, bo jak mówiłem miałem już dosyć bicia lipki, chociaż exp na Rotenach jest zdecydowanie za mały porównując go do łatwości bicia Energola, ale przynajmniej to dla mnie coś nowego i jeździłem sobie na tym respie początkowo z literą L na dachu. Reszta teamu miała czarmy, a ja dwukrotnie spaliłem sobie gifta. Pierwszy hunt był bez żadnego defa, a drugi z defem na branczyki. No i potem sobie znalazłem spoko miejscówkę do awczenia i ładowania gifta. Jak ktoś akurat coś robi na kompie, to polecam, bo tu ciągle mamy battla i nic nas nie bije.
A pierwsze hunty tam wychodziły pod względem Gold Attack. No i jako, że hunty robimy rzadko, bo ciężko zgrać się czasowo, to może na Rapida zbierze się jakaś ekipa na odblokowanie bestiary. A tak w ogóle to w końcu odblokowałem Low Blowa jeszcze w grudniu dzięki dobiciu bestiarki na Usurpery. Teraz zobaczmy, czy były jakieś dropy. Na początek Timira, gdy jeszcze była w mojej rotacji bossów. A tu scenka, jak Timira była zboostowana. Przyznam, że ciekawy widok, jak na zdeklaczka, na którym nikt nie gra. A tutaj pierwsza magma w tym roku. No niestety jeden z najmniej wartościowych itemów, ale próbujemy dalej. Tutaj 19 potwór. A Despor jak na razie dawał mi tylko fioletowe itemy. No i jeszcze sporadyczny Brainstealer zachęcający do bicia go dalej. Maca wojenna sprzedała się za 18,5 kk. Poradniki z najważniejszych bossów dodaję co jakiś czas i znajdziecie je na kanale na playliście bossy. Dajcie też znać, czy chcecie taki filmik odnośnie tego, jakie bossy ustawiać na slocie w codziennej rotacji od najmniejszych leveli. Teraz screenshot odcinka, czyli najciekawsze zdjęcia tibijskie, które ostatnio znalazłem albo otrzymałem. Pierwsze to stare zdjęcie Letera za czasów katedry. Tutaj dostałem screena z 2018 roku z początkowych polowań napoju. I w końcu podwójny ring, który ostatnio wylocił jakiś gracz, napisał, że miał 186% boss bonusu i to powód, dla którego po wbiciu 200% więcej nie będę się bawił w bostiarę, albo tylko sporadycznie, bo to i tak wszystko opiera się na farcie. Jak macie SS-y takich podwójnych dropów, to wysyłajcie mi, to wkrótce skleję drugą część najlepszych dropów i najciekawszy trafi też do kolejnego odcinka tej serii, byleby te screeny były w dobrej jakości. W każdym odcinku będę też dawał losowy tip i w tym taka przypominajka o potrawach, które warto ze sobą nosić. Najtańsza jest kazerola, którą można wylosować za 15k u NPC-ka w naszym domku, jeżeli posiada on cooking skill, a jeżeli chcemy tę konkretną potrawę od niego kupić, to musimy zapłacić 90k. Przywraca ona 30% naszego HP i po zakupie trafia do naszego store inboxa. Można je używać co 10 minut i ma ona ten sam cooldown co Blackjack i Rotworm Stew, więc jeżeli chcemy użyć od razu innej potrawki, to możemy tylko cupcake'a. Z ogłoszeń to chciałem powiedzieć, że worek z tymi itemami mam na sprzedaż, piszcie, to się dogadamy, do tego często zostają nam jakieś sloty na finał goldów, więc jak potrzebujecie odblokować imbu nakryta, to piszcie do mnie na DC albo na Messengerze i do tego jeżeli szukacie teamu albo nowej przygody, to jest u nas otwarta rekrutacja do naszej gildii i liderka zwiększyła też próg darmowych transferów. To wszystko w tym odcinku, jak zawsze podziękowania dla wsporników i jak wam się podobało, to zostawcie tu pół tysiaka łapek w górę. Miłej gierki życzę i do usłyszenia.